Siemanko, dzisiaj będzie kilka słów o nacinaniu skóry. Jeśli chcesz zobaczyć, co przygotowałem, to zapraszam do oglądania. Przy okazji filmu o wykonywaniu nacięć przygotowałem dwie skóry, no i będzie także kilka słów o samych skórach. Obie skóry są roślinnie garbowane, licowe, pierwszego gatunku, tak mogłoby się na początku wydawać. Jedna skóra ma w okolicach 4 mm, a druga w okolicach 2. No i teraz wykonam nacięcia. Jest to często wykorzystywane przy różnych szlufkach, przy różnych takich koszach robionych ze skóry. Ewentualnie jeśli chcemy przeciągnąć jedną skórę przez drugą, sam jakby sposób nacinania i wykonywania tych nacięć często przydaje się przy portfelach. No i zazwyczaj można zobaczyć takie drobne błędy przy tym. Ogólnie jeśli nacinamy skórę, przykładowo robimy takie nacięcie, no to najgorszą opcją, którą możemy wykonać, jest pozostawienie w ten sposób tego nacięcia na jego końcach. Ja zazwyczaj, jeśli robię takie szczeliny albo nacinam lico, no to bardzo dobrze jest zastosować dziurkacz, nawet malutki, drobny, tak żeby jeśli my wykonujemy tutaj nacięcie, to na jego końcach wybijam jeszcze otwory, żeby wyglądało to w ten sposób. Jaka jest różnica? Różnica może być bardzo znacząca w zależności od skóry. W przypadku tej skóry, która mogłaby się wydawać, że jest bardzo dobra jakościowo, no ja mogę Wam powiedzieć od razu, że tylko tak wygląda. My rozchylamy to w ten sposób, żeby przepchnąć przez to pasek. Dobrze jest w ogóle jeszcze zrobić tą szczelinę dużo szerszą, czyli wyciąć ten materiał przynajmniej na grubość tej skóry, którą chcemy wcisnąć. Ale to nie jest aż takie konieczne. Bardziej tutaj główną rolę odgrywa też sama skóra. Jeśli przyjrzymy się, to tutaj w tych rogach ta skóra potrafi pęknąć. Jeśli nie wykonamy jeszcze tego otworu, to to pęknięcie jest jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej widoczne. No i to może też wpływać później na dalsze użytkowanie, no i wizualny też wygląd naszego wyrobu. Teraz wykonam identyczny otwór na cieńszej skórze. Jak widać, tutaj wszystko dużo lepiej wygląda. I przy rozciąganiu tej skóry na tym nacięciu, ten otwór, który wykonaliśmy na końcu, on jest jakby takim zaokrągleniem tego szpica i ta skóra nie ulega pęknięciu w tych takich newralgicznych miejscach na samych końcach. Jeśli tego nie zrobimy, to ona właśnie może pękać w ten sposób. Także dla podsumowania, jeśli wykonujemy takie nacięcia na skórze, gdzie mamy samą szczelinę po ostrzu i nie wycinaliśmy tej skóry szerzej, to dobrze jest na końcach tego nacięcia wykonać właśnie otwory dziurkaczem. I kilka słów jeszcze o samej skórze. Tutaj mogłoby się wydawać, że jest wszystko ok. Z tą skórą jest jeden poważny problem, ponieważ jeśli my ją zginamy, to dzieje się coś takiego. Jest to poważny problem. Często jeśli ktoś na przykład sam barwi skórę, no to może spotkać się z identyczną rzeczą, czyli po prostu skóra jest za bardzo przesuszona, to lico jest bardzo mało elastyczne i nie wytrzymuje tych naprężeń podczas zginania. Może też tak być, jeśli skóra jest bardzo twarda albo mocno sprasowana i wtedy też to zgięcie powoduje, że tutaj mamy na górze duże naprężenia, ale ta skóra nie jest aż tak twarda i sztywna jak na przykład krupon podeszwowy i tu po zgięciu powstaje nam taki babol. Akurat ta skóra, na której miałem okazję pracować, była przeznaczona na paski, no i oczywiście paski nie zostały z tego wykonane. No to jest słaby produkt. Nie może coś takiego się dziać. Dlatego na przykład jeśli dostajemy skórę, możemy uciąć kawałek
Tak jak kiedyś pokazywałem, zrobić sobie test, czy to jest skóra licowa. Można ją zgiąć w ten sposób. Zobaczyć, jak zachowuje się tutaj wewnątrz mizdra. Jeśli jest tak jak tu, taka ładna, zwarta, nic tutaj nam nie odstaje, żadne jakieś farfocle, ani nic tutaj nie jest takie rozmemlane, no to wtedy też jest fajnie. No i możemy też sprawdzić, jak się zachowuje na takie mocniejsze zgięcia. Nie powinna pękać w ten sposób, zwłaszcza przy takim niezbyt mocnym zginaniu, zwłaszcza, że to nie pojawia się wszędzie. Ale były kawałki na tej skórze, gdzie po prostu było nawet słychać takie strzelenie i to lico pod naprężeniem po prostu pękało. Te pęknięcia są głębokie, nie da się tego niczym już uzupełnić, ani jakoś to naprawić, żeby to wyglądało. Także trzeba uważać, z czego robimy, jakie skóry kupujemy. Po wyprostowaniu też jest to bardzo nieestetyczne. To jest cieńsza skóra, ale możemy ją całkowicie zgnieść i nic nie pęka. Miałem też kiedyś inne skóry, które zachowywały się podobnie i nawet przy takich małych grubościach też potrafiła tutaj pojawiać się rysa na samym zgięciu. Tutaj to fajnie widać, to lico się naciągło. Jest to lekko przymarszczone, ale to nam daje informację, że ta skóra jest dobrej jakości, bo to wszystko pracuje, naciąga się i nie powoduje pęknięć. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć!